Cześć Adrian. Cześć, dobrze Cię widzieć. Ciebie również. Dzięki, że znalazłeś trochę czasu, bo chyba się śpieszysz w jakieś cieplejsze miejsce, nie? Tak, dokładnie. Przyjechałem na kilka dni pozałatwiać parę tematów. Skąd przyjechałeś? Z Hiszpanii. I do Hiszpanii też jutro lecę. Natomiast dzisiaj, pogadamy o tym później, natomiast dzisiaj skumulowałem kilka spotkań, skumulowałem też spotkanie na budowie, także zabiorę Cię dzisiaj na kilka moich inwestycji, pokażę Ci, jak dzień dewelopera może wyglądać. Normalnie ten czas tak nie wygląda, ale postaram się, żeby dzisiaj działo się dużo, tak żebyśmy mieli fajny dzień, także zapraszam Cię, bo mamy co robić. Nudzić się nie będziemy, kroków trochę nabijemy. Tak jest, dokładnie. Dobra, dzięki. Adrian, powiedz nam, czym się zajmujesz, jakie są Twoje główne kierunki działania, a drugie pytanie, co nam dzisiaj pokażesz, o czym nam powiesz? Okej, no to jakby w sumie dwa główne kierunki działania. Jedna to jest firma deweloperska i tam Cię dzisiaj zabiorę. Przejedziemy sobie przez miasta, w których inwestuję. Będzin, Czelać, Dąbrowę Górniczą. Teraz aktualnie jesteśmy w biurze w Katowicach, więc... To nie da się ukryć. Tak, widać spodek, więc wszystko wiadomo. Natomiast tutaj oprócz spółki deweloperskiej mam również spółkę 17 Piętro, gdzie mamy... To jest taka przestrzeń biznesowa, gdzie mamy wirtualny adres dla firm, mamy biura do wynajęcia i salę konferencyjną. Inną odnogą biznesową, jeżeli chodzi o spółkę deweloperską, są wykończenia pod klucz, którymi zajmuje się moja żona. Ukształtowało się to niemal naturalnie, ponieważ klient, który kupuje mieszkanie czy dom od nas, kupuje to w stanie deweloperskim. Naturalnym jakby kierunkiem było możliwość wykończenia dla klienta takiego mieszkania pod klucz, żeby czy to inwestor, czy osoba prywatna mogła taką nieruchomość nabyć. Zrobiliśmy to głównie dla klienta i do tego, żeby było łatwiej. Jeszcze jedna rzecz, pracujemy nad pewną aplikacją, ale pozwól, że zdecyduję przez cały dzień, czy Ci o tym opowiedzieć. Czy zasłużę? Dokładnie tak, czy zasłużysz na to, bo jest to dosyć złożony wątek, więc... Poczekaj, wiem, czy to jest aplikacja związana z nieruchomościami i czy o to dom powinien się bać? Zobaczymy, czy chcecie o tym mówić. Poczekajmy na koniec dnia, wtedy zdecyduję. Teraz to już musisz opowiedzieć. Dobra. Zobaczymy. Będę grzeczny cały dzień. Adrian, czy Twoim zdaniem każdy może zostać deweloperem? To jest Twoje ulubione pytanie? Tak. No, bo szukam sobie zawodu nowego. Generalnie uważam, że nie. To tak samo jak czy każdy może zostać przedsiębiorcą. Uważam, że nie, ponieważ nie każdy się do tego nadaje i to jest moim zdaniem całkiem okej. To kto się nadaje? Jaki zestaw cech powinien mieć człowiek, który chce się zająć deweloperką? Wiesz co, no, jeżeli chodzi o deweloperkę, no, to głównie postawiłbym tutaj na odporność psychiczną, bo jednak jest tutaj wiele zmiennych i w sumie jak każdy przedsiębiorca chyba w Polsce musi być odporny psychicznie. Kto biznes w Polsce prowadzi, ten w cyrku się nie śmieje. No bo umówmy się, deweloper jest przedsiębiorcą. Jest to osoba, która jest odporna na stres, potrafi pozyskać kapitał, chyba że go ma, no to już nie musi go pozyskiwać, no ale pewnie z szeregiem swoich działań dotychczasowych doprowadziła do tego, że zgromadziła ten kapitał. Więc prawdopodobnie jest to przedsiębiorca lub osoba, która z etatu nagromadziła tyle oszczędności, więc coś tam w głowie tak naprawdę ma. Pytałeś o cechy. Jeżeli chodzi o cechy, jakie powinien mieć deweloper, to na pewno odwaga, na pewno przedsiębiorczość, na pewno zestaw cech takiego księgowego, żeby potrafił to wszystko sobie zaplanować dobrze, strateg. To tak ogólnie tak naprawdę, nie? Ktoś, kto jest menadżerem i potrafi łączyć kropki, bo deweloper to taka osoba, która jest jednocześnie i trochę budowlańcem, i trochę prawnikiem, i trochę marketingowcem, i trochę sprzedawcą. Czy jednak te gumiaki czasami zakładasz, masz w bagażniku? Dokładnie, znaczy, jasne, że tak. No, deweloper to jest taki zestaw cech z każdego po trochu tak naprawdę, ale wyspecjalizowanego jednak w tej branży nieruchomości, znającego się no, głównie na nieruchomościach i potrafiącego połączyć kropki, co, gdzie, za ile się sprzeda. Kto z kolei się nie odnajdzie w tej branży? Dla kogo to jest absolutnie zakazany temat? Na pewno nie radziłbym wchodzić w deweloperkę komuś, kto nie wykazuje cech przedsiębiorczych, nie zna się na nieruchomościach i jakby nie wierzy w siebie. No i nie ma odporności psychicznej, no bo to jakby umówmy się, że praca dewelopera to jest ilość zmiennych, które nagle na ciebie spadają i trzeba sobie potrafić z tym poradzić.
Czyli jak mam wizję, mam duszę artystyczną, to raczej nie. Musiałbym się nauczyć jeszcze Excela. Tak naprawdę strategia, Excel i no tutaj spontanicznie się też nic nie dzieje. Musisz po pierwsze znaleźć dobrą lokalizację, po drugie odpowiednio zoptymalizować inwestycje, żeby to się spinało, zaprojektować ją tak, żeby klient chciał to kupić. To nie robią za mnie tego ludzie? No, A ja nie siedzę na 17 piętrze i nie odbieram telefonów, zrób mi to, zrób mi tamto? No widzisz. Łączę kropki, ja chcę łączyć kropki. Okej, pytanie na jakim jesteś etapie, ale no, załóżmy, że mówimy o tym początkowym etapie, kiedy ktoś chce wejść w tą branżę, no bo zakładam, że takie jest pytanie, więc no, na początku trzeba samemu połączyć te wszystkie kropki, pobiegać trochę po urzędach, po architektach, nieraz po okolicy, żeby znaleźć tą działkę, poszukać trochę tych firm budowlanych, zaprojektować coś, co się sprzeda, poanalizować trochę konkurencję, odpowiedni marketing dobrać do tej inwestycji, no i potem oczywiście tylko sprzedaż. Trochę dużo tego. Ja myślałem, że jak mam hajs, to wchodzę i po prostu mam ludzi od tego i wiele osób tak myśli i obowiązki. myślę, że ten rynek właśnie przez takie podejście troszeczkę przez chwilę był nie w tym, przez chwilę, być może jest też w tym kierunku, jest tak troszeczkę postrzegany nie do końca przez opinię publiczną, tak jakby tego chcieli deweloperzy. A jakby chcieli? To znaczy się, ja mam do tego podejście, bo tak jak mówisz, mam wrażenie, że w pewnych latach dużo osób zarobiło trochę pieniędzy i dzisiaj słowo deweloper w opinii publicznej nie kojarzy się z niczym pozytywnym. Czyli w tej układance, w tym rankingu jest mniej więcej tam, gdzie influencer i flipper? No myślę, że flipper na równi z deweloperem. Nie wiem, kto w opinii publicznej króluje, natomiast myślę, że jest to na podobnym poziomie. To jakbyśmy chcieli. Mam wrażenie, że pewnie jak większość przedsiębiorców należałoby podzielić ich na dwie grupy. Pewnie na więcej, ale uogólniając na dwie, czyli osoby, które robią coś zgodnie ze sztuką i osoby, które robią coś byle zrobić i byle zarobić. Więc no ja wyznaję tą zasadę, że trzeba coś zrobić od początku do końca dobrze, znaleźć odpowiednią lokalizację, dobrze coś zaprojektować, zrobić to z odpowiednich materiałów, dobrać odpowiednią strategię marketingową, odpowiednio to sprzedać i zagwarantować klientowi obsługę posprzedażową, no bo to też jest jakby w procesie deweloperskim, gdzie deweloperzy często tego nie biorą pod uwagę i zakup mieszkania kończy się tym, że nieodbieraniem telefonu później przez dewelopera. Okej, a mogą tak zrobić? No bo mają rękojmię, tak? 5-letnią, więc teoretycznie można później dochodzić swoich roszczeń. Oczywiście, że tak to działa. Dzisiaj klient i wszystkie ustawy, które weszły, są bardzo prokonsumenckie. Natomiast wiemy, jak to wygląda w rzeczywistości. Nie zawsze to, co pokazuje prawo, jest tak łatwe do wyegzekwowania później od dewelopera. Wiele zależy od człowieka, który to robi i no, to głównie jaką ma markę i renomę na rynku. No to jest jakby istotne, więc to, co zrobiliśmy do tej pory, będzie nadawało nam pewną reklamę na przyszłość. Adrian, a jaki ty masz background, to tło twoje deweloperskie? Ja od 2011 roku zajmowałem się nieruchomościami. Najpierw byłem pośrednikiem, później fliperem, czyli tą osobą, która kupuje, remontuje i sprzedaje. Równie obecnie w opinii publicznej jest tak nielubiony jak deweloper, mam wrażenie. No i potem razem ze wspólnikiem zaczynaliśmy realizować projekty deweloperskie. Dlaczego deweloperka? Ponieważ połączyłem kropki i tak naprawdę jak byłem pośrednikiem, zauważyłem, że zarówno wiem, co wybudować, gdzie wybudować, potrzeba było tylko zgromadzenia odpowiedniej ilości kapitału i wiedziałem, co się sprzeda. Więc było to taki naturalny kierunek rozwoju. Dwa, postanowiłem spojrzeć na listę 100 najbogatszych firm w Polsce. No i wyobraź sobie, nie było tam biur nieruchomości i nie było tam firm, które zajmowały się flippingiem. Wtedy to się tak jeszcze w ogóle nie nazywało, tylko to była taka chałupnicza kup, wyremontuj i sprzedaj. Natomiast stąd się wzięła deweloperka. No i tak w sumie zacząłem w tej branży. Z deszczu pod rynnę, bo najpierw wytykali cię jako flipera, a teraz jako dewelopera, tak? Ale przejdziemy jeszcze do tego, jak jest postrzegany zawód dewelopera, ale chciałem zapytać cię... Wtedy jeszcze to tak nie było postrzegane, mam wrażenie. To nie był ten czas, kiedy opinia publiczna tak, można powiedzieć... Miała w kogo bić. Dokładnie. Jak zaczynałeś w takim razie z deweloperką? Jakie były te pierwsze kroki i jak w to wszedłeś? Wiesz co, to też był naturalny kierunek rozwoju, tak jak mówiłem, ponieważ wiedziałem co, gdzie i jak. I w
wtedy nie było jeszcze takiej edukacji internetowej, nie było tak szeroko popularnych kursów deweloperskich, powszechnie dostępnych, deweloperów, którzy chcieliby się tak ochoczo podzielić wiedzą. Więc wiele rzeczy było robionych na wyczucie. Mówię wyczucie, jeżeli chodzi o prawne aspekty, no bo to wiadomo, że jeżeli chodzi o aspekt budowlany, to był najprostszy element, ale główne wyzwanie było z tym, jak to formalnie pospinać, żeby to się nie dać ciała na poszczególnych etapach, więc to było największe wyzwanie. No i oczywiście zgromadzić kapitał, nie przepłacić za niego, bo dzisiaj mam wrażenie, że pozyskiwanie kapitału jest czymś normalnym. Wtedy nie do końca, mam wrażenie, było takie to naturalne. No bo dzisiaj jest... że nie mam pieniędzy, ale mimo wszystko mogę się zająć deweloperką, nie muszę mieć na całą inwestycję. Teraz już wiesz, jak lepiej to zrobić. W sensie, że wtedy, gdy miałeś zaplecze wiedzy i praktyki, pozyskiwanie kapitału nie było tak powszechne i myślę, że być może nie tak łatwe, jak jest teraz. Wydaje mi się, że teraz jest łatwiej pozyskać od kogoś pieniądze. Jest to naturalne, że masz wiedzę, doświadczenie, potrzebujesz pieniędzy na jakiś projekt. Wtedy, przynajmniej w moim odczuciu, nie było to takie łatwe. No, wydaje mi się, że dostęp do pieniądza teraz jest łatwiejszy niż 10 lat temu. Ze względu na to, że ludzie coraz częściej inwestują w nieruchomości, ci, którzy nie są związani z nieruchomościami, czy po prostu Polacy się bogacą i dlatego mamy więcej tego kapitału? Na pewno Polacy są coraz bogatsi z roku na rok. To jakby statystycznie, nie wiem czy wiesz, ale Polacy mają 2,2 biliona oszczędności na bieżących rachunkach, w gotówce i na lokatach. Więc jako społeczeństwo jesteśmy bogaci, mamy oszczędności i jakby szukamy miejsca, gdzie możemy inwestować. Niekoniecznie oczywiście to są nieruchomości, no bo różne są gałęzie w to, co można inwestować, ale z jednej strony nie do końca mieliśmy te pieniądze, dwa, wydaje mi się, że dzisiaj pożyczenie komuś, czy zainwestowanie w jakiś projekt jest takim naturalnym kierunkiem, że masz wiedzę, doświadczenie i ktoś może ci dać na to pieniądze. Wtedy tak popularne nie było. Jak wchodziłeś do deweloperki? Szkoliłeś się pod tym kątem? Czy być może obserwowałeś rynek, wyciągałeś swoje wnioski, no bo byłeś fliperem czy inwestorem, więc obserwowałeś ten rynek. Jak nastąpiła ta tranzycja, to przejście do deweloperki z flipów, z inwestowania? Wiesz co, to były też czasy, kiedy tak naprawdę nie było szkoleń, jeżeli chodzi o deweloperkę. Wyglądasz młodo. No pytanie, co to jest młodo, ale to jakby zostawmy ten wątek. Jeżeli chodzi o... Nie było wtedy jeszcze szkoleń. To był gdzieś około 2015 rok, kiedy wchodziłem w deweloperkę. Nie było wtedy jeszcze szkoleń. Wiele rzeczy nie powstało. Ta branża nie była jeszcze tak uregulowana, wręcz przeregulowana. Więc to było to naturalne przejście, aczkolwiek wiele rzeczy robiło się na wyczucie, więc nie do końca to wszystko było takie... Zabrzmiało groźnie, poczekaj. Wiele rzeczy robiło się na wyczucie, ale te bloki nadal stoją, te budynki. Tak, te budynki nadal stoją, natomiast mam na myśli, że niewiele osób działało w internecie, dzieliło się wiedzą, więc wiele rzeczy robiło się intuicyjnie. Dlatego mówię, że wyglądasz młodo, że raczej już internet wtedy był szeroko dostępny. Dokładnie tak, ale w internecie nie było na pewno tylu filmów, które dzisiaj są, że w zasadzie jesteś w stanie się wszystkiego dowiedzieć z YouTube'a. Wtedy jeszcze tak nie było. A faktycznie dałoby się teraz poznać ten fach, no nie mówię w detalach, bo tam pewnie jest trochę takich technicznych też niuansów, ale dałoby się wejść do deweloperki, pozyskując taką wiedzę darmową, która funkcjonuje w internecie? Paweł, szczerze nie wiem, bo nie śledziłem aż do końca, czy wszystkiego idzie się dowiedzieć na YouTubie, pełną wiedzę. Mam wrażenie, że dużą część wiedzy bylibyśmy się w stanie dowiedzieć z internetu. Chociaż nie polecam tylko opierać się na tych... Wiadomo, jeszcze jest ChatGPT. Tak, ale jeżeli chciałbyś być deweloperem i takim poznać to od środka, to uważam, że najlepiej się u niego zatrudnić i pracować przez jakiś czas. I to nie też u spółek giełdowych, gdzie tak naprawdę nie poznałbyś całego know-how tego od początku do końca, tylko odpowiadałbyś za jeden wycinek procesu, tylko jakiegoś mniejszego, przy którym mógłbyś się sporo nauczyć, jeżeli chodzi o cały ten proces od początku do końca. Teorię już zdam, ale obiecałeś pokazać, jak wygląda dzień dewelopera i praktyka. Gdzie jedziemy, co robimy, róbmy rzeczy. Pokaż, jakie rzeczy robi deweloper. Lecimy na budowę, lecimy na 3 miasta, w których inwestuję. Będzin, Dąbrowa Górnicza i Czeladź, także działamy. Pani Kasiu, proszę przygotować samochód. Nie nocowy, żartowałem, przecież sam sobie przeprowadzę furę. Jest jeszcze miejsce na rynku dla nowych deweloperów
Czy już karty są rozdane? No, zawsze jest miejsce dla nowych deweloperów i dla nowych przedsiębiorców. Myślę, że rynek ma jeszcze wiele do zaoferowania. Jak podają statystyki, między 200 a 300 tysięcy mieszkań mamy jeszcze luki mieszkaniowej, która teoretycznie do 2028 roku powinna być zapełniona, ale co ciekawe, tak naprawdę dzisiaj troszeczkę ta polityka mieszkaniowa się zmieniła i mamy więcej singli, dużo osób kupuje na wynajem, więc generalnie wychodzi na to, jakby to tak szeroko liczyć, że od między 1,5 a 2 miliony mieszkań ciągle brakuje. Więc ta luka będzie i w kolejnych latach będzie się powiększała tak naprawdę pomimo ujemnego przyrostu demograficznego, co jest najciekawsze. Ale pytam też pod kątem takim biznesowym, czy tu jest miejsce dla nowych deweloperów, czy raczej to jest hermetyczne środowisko, już się nie dostaniesz i nie, wiesz co, nie wydaje mi się, wpuszczą że mnie. wydaje mi się, że to jest jakiś taki dziwny przesąd, że ktoś Ci tam do czegoś nie wpuści. No, trzeba robić swoje i tyle, nie przejmować się tym, co mówią inni. No, ja mam do tego takie podejście i jeżeli ktoś chce być deweloperem, to nim zostanie tak naprawdę, niezależnie od okoliczności. Wcześniej w biurze jeszcze mówiłeś o tym, że jeżeli ktoś nagromadził kapitał, to może wchodzić w deweloperkę. Mówiliśmy też o inwestorach. Czy trzeba mieć zgromadzony ten kapitał i to jest bezwzględny próg wejścia w deweloperkę, jeżeli zaczynam? Bo zakładamy, że nie robiłem żadnych innych projektów, więc nie mam doświadczenia i raczej może ktoś mi nie pożyczyć tych pieniędzy. Więc to pytanie jest na pewno bardzo złożone. No bo tak, skoro już masz kapitał, to zakładam, że jesteś przedsiębiorcą i... Właśnie zróbmy scenariusz, że nie mam kapitału, nie? I trochę wpadłem w taką próżnię, bo ani nie robiłem żadnych projektów deweloperskich, ani nie mam kapitału. No i jak teraz to pogodzić, jak wejść jednak w deweloperkę? A co robisz na co dzień? Pracujesz na etacie? Czy... Mam biznes, pracuję na kontraktach, powiedzmy, że to. Dobra, czyli pracujesz na kontraktach, nie masz doświadczenia w deweloperce Tak. i nie masz pieniędzy. No, ale wiesz, to wszystko zależy tak naprawdę od danej osoby i od tego, w co ona wierzy, no bo tutaj tutaj kłania się mental. Jeżeli w coś wierzysz, no to tak zapewne jest i nic tego nie... Ciężko będzie to zmienić, więc inaczej. Z mojej perspektywy jest to możliwe, żeby to robić, bo wystarczy zacząć się edukować, a kapitał, jak mówiłem wcześniej, się znajdzie, ponieważ mamy trochę tych oszczędności na gotówce, lokatach, mają Polacy oszczędności, więc ten kapitał na rynku jest, wystarczy go pozyskać. Natomiast jeżeli nie miałeś doświadczenia, no to może być ciężko. Może być ciężko i nie pchałbym się w to tak od razu. Spróbowałbym najpierw, nie wiem, choćby zostać pośrednikiem nieruchomości i trochę poznać rynek obecnie, jak funkcjonuje, zrobić analizę konkurencji, troszkę jakby zbadać ten rynek, w jakim on miejscu jest i czy ja jestem na niego gotowy. Czy to jest ta ścieżka, którą dzisiaj wybrałbyś, gdybyś miał zaczynać od zera i chciałbyś dojść do dewelopera? Dzisiaj ten rynek jest dosyć złożony. Jeżeli ja bym zaczynał od zera, skróciłbym zapewne tą drogę, ponieważ ja już parę lat funkcjonuję na rynku od tego 2011 roku, więc trochę błędów popełniłem, szczególnie też w tej deweloperce. Skracając dzisiaj to wszystko... Ale żyjesz, nikt za nami nie jedzie, nikt nas nie śledzi, bo patrzyłem, więc chyba te błędy nie były aż tak bolesne dla Ciebie i dla innych. Jasne. Natomiast dzisiaj, żeby skrócić tą drogę, no to albo bym się zatrudnił jakiegoś dewelopera, albo poszedł na kilka płatnych szkoleń tak naprawdę, żeby poznać to od kuchni, jak te problemy rozwiązują, ale nie jedna osoba, rozwiązałbym to z kilku perspektyw. Płatne, bo wcześniej rozmawialiśmy też o tej darmowej wiedzy dostępnej, ale rozumiem, że najpierw darmowa wiedza, żeby zobaczyć, czy w ogóle mnie to kręci, a później płatne, tak? Dokładnie. Pytanie, w jaką masz aktualną sytuację, no bo to też w zależności od tego, jak po pierwsze jesteś bardzo zdeterminowany, jak szybko byś to chciał rozpocząć, dwa, jakie masz zaplecze kapitałowe. No bo jeżeli nie masz nic i chcesz wziąć kredyt na to szkolenie, no to nie jest najlepszy kierunek, ale jeżeli masz już jakieś oszczędności i chcesz zostać deweloperem, no to jeżeli nie chcesz się na początek u nikogo zatrudnić, no to idź na to szkolenie, zapłać te pieniądze. Czyli to jest ten skrót, tak? Żeby kupić czyjąś wiedzę od kogoś, kto już tam jest, gdzie ja chciałbym być. Myślę, że jest to dobry sposób na to, żeby poznać perspektywę osób, jak aktualnie postrzegają daną sytuację na rynku.
a dwa, ja sam uczestniczyłem w szkoleniach deweloperskich, gdy już byłem deweloperem. Także też jakby ucząc się tej innej perspektywy, jaką mają inni i rozwiązują pewne wyzwania. No bo umówmy się, no nie jesteśmy wszechwiedzący i jakby każdy ma jakieś swoje know-how i w jakiś sposób rozwiązuje konkretne wyzwania na swój sposób, tak? Czyli szeroki network też pomaga. Dokładnie, no też na takich szkoleniach też poznajesz zarówno tych, co prowadzą i są tymi deweloperami, jak i osoby, które są wokół tej branży, więc myślę, że będą to dobrze zainwestowane pieniądze. A jeśli nie mam doświadczenia w nieruchomościach, to w ogóle wchodzić w tę branżę? Tego da się nauczyć na zasadzie, nie wiem, poświęcę rok, 2, 3 na to, żeby wgryźć się i za tym później przyjdą profity? Czy lepiej Wiesz co, skupić się marketingowo wypadałoby powiedzieć, że tak, ale moim zdaniem nie. No jeżeli nie masz totalnie doświadczenia w branży, nie poznałeś rynku, nie robiłeś żadnej analizy konkurencji, no nie pchałbym się w to w skrócie. No to uważam, jest tyle regulacji, że naprawdę no, chwilę trzeba poświęcić. Jest to jedna z trudniejszych, uważam, branż ogólnie i bardziej złożonych, więc no, zacząłbym chociaż od pośrednictwa, gdzie przy okazji poznasz trochę rynek, a dwa, no, podstawowe czynności, które są elementem pracy dewelopera, zobaczysz na własne oczy, więc zobaczysz tylko kawałek, a zostanie wejście w zawód pośrednika, czy chcemy, czy nie chcemy, no dzisiaj jest po prostu, możesz nim zostać jutro, nie? No, na tej zasadzie. Trochę odradziliśmy wchodzenie w biznes, ale teraz skupmy się na tej drugiej stronie. Co najbardziej lubisz w zawodzie dewelopera? Co najbardziej cenisz? Wiesz co, no to łączenie kropek tak naprawdę, no bo tak jak wspomnieliśmy, deweloper jest takim menadżerem, który wie, może nie jest ekspertem, no nie jest prawnikiem, nie jest księgową, nie jest marketingowcem, ale dużą część wiedzy musi mieć i mnie kręci ta złożoność tego procesu, a dwa, jakby bardzo polubiłem jakby skracanie sobie w pewien sposób drogi i na przykład jak teraz realizowałem wcześniej inwestycje deweloperskie, realizowałem je systemem gospodarczym. Dzisiaj już bym tego nie robił, tylko zlecam to wszystko generalnemu wykonawcy. I jakby zauważyłem, że większość czynności dewelopera, jeżeli już mamy jakiś tam poziom wiedzy i przeszliśmy tą drogę od początku do końca, jesteśmy w stanie skutecznie delegować. I tak naprawdę deweloper ma do zrobienia dużo pracy administracyjnej, dużo pracy organizacyjno takiej przygotowawczej. Gdy już wiesz, jak to zrobić, bo przeszedłeś tą drogę samemu, jesteś to w stanie skutecznie zdelegować. Jesteś w stanie skutecznie zdelegować marketing, jesteś w stanie skutecznie zdelegować sprzedaż. Więc dzisiaj w pracy dewelopera kręci mnie to układanie tych procesów. I to mi się podoba, to mnie jara. No i tak naprawdę można to robić, jeżeli potrafisz to zrobić, z każdego miejsca na ziemi potem tym zarządzać, nie? A, do Hiszpanii pijesz. Dobra, o Hiszpanię jeszcze zaczepię, jak się już tak się podkładasz cały czas, wspominasz znaczy nie wspominasz, ale ja Ci jej zazdroszczę, że sobie siedzisz tam, a pogoda na zewnątrz, widzimy jaka jest, jakieś 5 stopni, deszcz pada. To też nie do końca tak wygląda, ale to przejdziemy do tego. Tak, później Cię przepytam. Natomiast chodzi mi też o taką zaletę bycia deweloperem, co Cię najbardziej może nie kręci właśnie w takiej pracy operacyjnej na co dzień. Ale co Ci daje ta praca dewelopera? Czy to jest właśnie ta wolność, że sobie możesz siedzieć w Hiszpanii? Czy to jest, mówmy wprost, kasa? Czy to jest jakiś prestiż? No bo w końcu budujesz dla kogoś mieszkania, gdzieś ktoś będzie mieszkał być może całe swoje życie. Co jest taką zaletą najlepszą dla Ciebie bycia deweloperem? Myślę, że te wszystkie rzeczy, które wymieniłeś, są pewnego rodzaju czymś, co mnie cieszy. To dodaj jeszcze jedną od siebie. Realizacja generalnie marzeń kogoś o własnym domu jest czymś naprawdę wywołującym spełnienie, przynajmniej u mnie. Lubię pomagać i tak naprawdę swojej tam karierze tej nieruchomościowej parę osób też ze mną zainwestowało. Wszyscy zarobili, można powiedzieć, bo nie to, że tak wyszło, tylko siła doświadczenia i patrząc to, co się dzieje na rynku, jesteś w stanie po tylu latach przewidzieć, jakie będą rokowania danej inwestycji. A co jest największą bolączką, udręką deweloperów? Tylko musisz szczerze powiedzieć, bo już z niektórymi deweloperami rozmawiałem i wiem, że to nie jest
Nie wygląda tak, że z 17 piętra liczy się zawsze hajs, albo pije się drina pod palmą w Hiszpanii. Tak, no przede wszystkim jest to proces, w którym zawsze wynikają jakieś zmienne i zawsze jakieś bieżące wyzwania, więc czy to z wykonawcami, czy to błędami projektowymi, czy nagle okazuje się, że trzeba wymienić grunt i niestety 200-300 tysięcy jesteś w plecy. Więc to są Ty czy klienci? Się Często deweloper tak naprawdę. Poza tym wbrew pozorom te marże deweloperów nie są tak wysokie, jak się wszystkim wydaje. Jeszcze o to podpytam później. Tak. Ale na razie ta rozmowa ma być miła. Generalnie największą bolączką to chyba to jest ta obsługa posprzedażowa, no bo jakby sam proces budowy to jest coś, co się dzieje poza udziałem klienta, natomiast potem dochodzi do przekazania nieruchomości, no i jakby pojawiają się wyzwania, tak? Tutaj porysowana szyba, tutaj ubity... Myślałem, że powiesz porysowane auto, bo któryś klient zobaczył, jakim autem jeździsz. Zdarzają się takie rzeczy, że klienci są na przykład wściekli, bo coś wyszło nawet nie z Twojej winy, no bo zaczął budynek pracować, coś pękło. Nie miałem takich sytuacji, nie mam takich doświadczeń, żeby klienci byli wściekli. Zawsze się staram podchodzić do tego tak, jak ja chciałbym być potraktowany przez dewelopera czy przez firmę deweloperską. Dobra, to jak wygląda teraz rynek? To jest rynek klienta czy dewelopera? To jest zdecydowanie klienta kupującego. Mamy teraz ten moment, kiedy spadło, dopiero teraz tak naprawdę w tym okresie wiosennym widzimy ożywienie na rynku. Rok do roku ilość inwestycji spadła o jakieś 20% ogólnie w Polsce. Sporo. Więc tak. A to związane jest z brakiem popytu? Tak, na pewno. Na pewno. Brakiem też, umówmy się teraz przez te kilka lat, być może było to spowodowane też, nie wiem, to co się dzieje na Ukrainie. Wiele osób też wstrzymało się z decyzją o zakupie mieszkania. Myślę, że to mamy taką sytuację, że klienci gdzieś tam od 2 lat byli wstrzymani, zastanawiali się może w którym kierunku pójść, natomiast obserwujemy teraz już mocne ożywienie wraz z tym, jak wyszło słońce. Pewnie dlatego też, że stopy procentowe troszeczkę spadły, któryś raz już z kolei. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie wyglądała ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie. Natomiast myślę, że ten rok będzie taki, zresztą takie są też oczekiwania rynku, że ten rok będzie znacznie lepszy niż... Odbiciem? Odbiciem, tak. Co z tymi marżami deweloperów? Jakiej wysokości są marże? Co na nią się składa? Ile z tego pieniędzy finalnie ląduje w Twojej kieszeni? Nie wiem, czy mam tyle czasu, żeby opowiadać. W sensie wyliczać te zera na koncie? Nie, bardziej ilość rzeczy, które trzeba zapłacić po drodze. Natomiast Okay. to jakby... Przejdźmy po kolei. Tak. Ile marże wynoszą teraz? Wiesz co, myślę, że te marże zaczynają się od 15%. I tak by wypadało szacować, jeżeli chcesz... To jest projekt, do którego byś przystąpił, że to jest ten próg, tak? Tak, to jest ten produkt, którego bym zaczynał. Oczywiście są te, które są jeszcze jakby wyższe, natomiast realnie dzisiaj tak to wygląda. Co się składa na tę marżę? Bo tak, też słyszymy o marżach 40%, 15 do 40. Ty mówisz 15, ktoś mówi 40. Nawet widziałem czyjąś wypowiedź teraz z tego środowiska nieruchomościowego, że nawet do 40. No i skąd się bierze tak wysoka marża? To wysoka marża 15%? 40%. Okay. Czekaj, trzymajmy się drugiej strony widełek, ale uśrednijmy to, mówmy w takim razie może o 25%, 30%. Znaczy ja nie znam takich projektów, pewnie są to, wiesz, jak bierzesz kartkę i długopis, to się wszystko fajnie wydaje, ale oprócz tego często projekty deweloperskie liczy się tylko, no dobra, no tutaj mamy grunt, tutaj mamy koszty budowy i to jest już cały koszt. No nie, dochodzą jeszcze wiele innych pobocznych kosztów, jeżeli bierzesz kredyt, no bo inwestycja tam, nie wiem, 13-15 milionów plus kilka milionów za grunt. Pytanie też, o jakiej skali mówimy, ale generalnie kapitał też skądś musisz pozyskać. Jakieś oprocentowanie tego pozyskanego kapitału na pewno też jest. Na pewno dochodzi teraz, sporą część pochłania również marketing, gdyż jest on dużo bardziej wymagający niż kiedyś. Na pewno obsługa sprzedażowa, no bo nikt za darmo też nie pracuje, więc jakby chyba że robisz wszystko sam, to też jakby kosztuje, musisz zapłacić koszty pracownika, administracji,
Więc z tych kosztów się nazbiera deweloperski fundusz gwarancyjny. No, i tych kosztów jest naprawdę sporo dookoła, których z pozoru nie widać, które się pojawiają z tym procesem, no bo proces jakby dewelopera czy budowy trwa powiedzmy od roku do 2, w zależności co robisz. No i jak w międzyczasie jakby reklamujesz choćby inwestycje na portalach, robisz reklamy w mediach społecznościowych. Uważasz, że te marże są, załóżmy, że skupimy się na Twojej deklaracji, Tak. 15%. Uważasz, że to jest mało czy dużo? Wiesz co, no, czy mało, czy dużo? No, adekwatnie. Wiadomo, że chciałbyś więcej, zawsze chcemy więcej, znaczy inaczej, ale czy to jest dużo, czy mało? Wiesz co, czy to jest dużo, czy mało? Uważam, że jest optymalnie, tak? Uważam, że w porównaniu ze stresem, no bo jeżeli Ty bierzesz na kilkanaście milionów kredyt i bierzesz to sobie na barki i jakby deklarujesz się, podpisujesz gwarancje bankowe, że Ty to spłacisz, no to jest jednak nie takie łatwe też do pogodzenia się z tym w głowie, nie? Więc trzeba to też przepracować i być na to gotowym psychicznie, żeby to dźwignąć. Czemu mam wrażenie, że teraz w komentarzach pojawią się wpisy, że biedny deweloper martwi się o kilkanaście milionów złotych, które dostanie. Skąd się bierze to u ludzi? Taki skrót myślowy, że obracasz dużymi pieniędzmi, wchodzisz w duże projekty, masz duże marże kwotowo powiedzmy, procentowo ustaliliśmy, że to jest sam raz dla Ciebie, ale kwotowo na dużym projekcie się robi to wyższa kwota niż przeciętny Polak zarabia, czy z taką kwotą ma do czynienia na co dzień. Ustaliliśmy, że są koszty i całe prowadzenie inwestycji kosztuje i to są rzeczy, których być może ktoś nie widzi, chociażby obsługa kapitału. Tak. Ale skąd się bierze to u ludzi? Takie myślenie, podejście? Nie wiem, no tak jak wspomnieliśmy, tak naprawdę ustaliliśmy, że nie każdy może moim zdaniem zostać deweloperem, natomiast każdy ma taką możliwość. Więc każdy może dźwignąć rękawicę i spróbować nim zostać, więc zachęcam tych, którzy tak myślą, żeby zobaczyli, jak to wygląda od środka i podjęli to wyzwanie i pożyczyli pieniądze, kupili grunt, rozpoczęli budowę i zobaczyli, jak to wygląda w praktyce. Jak była pierwsza Twoja praca w ogóle ever? Kiedykolwiek, za którą dostałeś? Kurierem byłem. Kurierem, okay. tak. Czyli, drodzy widzowie, da się zacząć jako kurier tak. I może nie tyle skończyć, bo jeszcze Twoja ścieżka zawodowa się pewnie nie skończyła, ale da się dojść do momentu, kiedy jest się deweloperem. Dokładnie. Dobra, Adrian, gdzie jesteśmy, gdzie wylądowaliśmy? Oprócz tego, że na budowie widzę. Tak, to tutaj realizuje się ten projekt 48 apartamentów. Jesteśmy w Będzinie, miasto 53 000 mieszkańców, 12 minut do Katowic. Jeżeli... Taka sypialnia Katowic, tak można to nazwać, czy nie do końca? Wiesz co, z mojej perspektywy tak, aczkolwiek pewnie mieszkańcy Katowic tak nie myślą. Natomiast zapewne dużo osób pracuje i funkcjonuje na co dzień w Katowicach. Są tutaj też dużo niższe ceny, jakby porównując do Katowic, tam około 12 000 za metr. Aha. Tutaj u nas powiedzmy od 8,5, jeżeli chodzi o te mieszkania podstawowe. Plusy, w zasadzie jedyna inwestycja konkurencyjna, która się dzieje obok, podobna do tej, w gorszej lokalizacji. W mojej opinii, jako osoby, która działa na tym rynku od 2011 roku, z pełną świadomością twierdzę, że jest to najlepsza lokalizacja Będzina. W sensie dla nowej inwestycji w tej Dla chwili, nowej tak? Bo inwestycji. mówisz, że konkurencja to jest tylko jedna inwestycja Tak, w tej chwili. tak. I właśnie miałem pytać, czy w takich mniejszych miejscowościach dużo powstaje nowych inwestycji? Czy jest ten rynek pierwotny żywy, czy raczej to są pojedyncze inwestycje? To są pojedyncze inwestycje i to jest główny czynnik, który wpływa na to, że te inwestycje są lokalne i że oczywiście jest duża część osób, tak jak choćby z tego osiedla, która będzie się chciała przenieść do takiego nowego apartamentowca. No i to jest jakby przewaga konkurencyjna w porównaniu, jakbyśmy rozpoczęli kolejną inwestycję w dużym mieście, na przykład w Katowicach, gdzie dookoła masz duże spółki, duże podmioty giełdowe, z którymi trzeba konkurować, a tak naprawdę tą konkurencję sobie w pewien sposób wykluczyliśmy, przenosząc się na troszkę mniejszą lokalizację. No bo duże spółki tu nie wejdą, tak? To nie jest dla nich rynek do końca. Nie jest dla nich rynek do końca, to bardziej dla lokalnych deweloperów jest miejsce. Właśnie, dlaczego Zagłębie Dąbrowskie? Wyjaśnijmy to. Dlaczego na przykład nie Warszawa, nie
duże miasta, bo wydawało mi się, że gdzieś tam ambicją, czy na końcu ścieżki final bossem jest na przykład budowa w Warszawie. Dla Ciebie nie? Nie jest to Twój plan? Wiesz strategia? co, generalnie po pierwsze, jestem z Zagłębia, ponieważ pochodzę z Dąbrowy Górniczej, miasta sąsiedniego. Natomiast kiedyś też myślałem, że Warszawa to jest najlepsze miejsce, żeby się tam przenieść. Natomiast dzisiaj z tej perspektywy, jak już to robię, tak naprawdę Warszawa ma dużo większą konkurencję. Wiadomo, że dużo osób tam się przenosi, jakby jest duży przyrost mieszkańców jakby Warszawy, ale jest dużo większa konkurencja, dużo wyższy próg wejścia. Musisz się potężnie wyróżnić na rynku, żeby działać i jeszcze z mojej perspektywy tam dojeżdżać, bo jakby nie przyniosę się do Warszawy. A Będzin 12 minut. A będzie 12 minut od Katowic. Można powiedzieć, że z niektórych lokalizacji w Katowicach będziesz jechał dłużej z południa Katowic do centrum niż z Będzina. Okay. Więc jest to jak najbardziej atrakcyjna lokalizacja, cena znacznie niższa, dojazd świetny, bo cały czas jakby trasą szybkiego ruchu, to jest droga krajowa, więc jakby super. To jest super też miejsce dla inwestora, który chciałby kupić pod wynajem, który chciałby kupić na tym etapie, który jest. Jest tutaj popyt na wynajem? Zdecydowanie jest, bo im mniejsze miasto, tym wyższa stopa zwrotu. Tak to już funkcjonuje, ponieważ jest mniejsza konkurencja. Mniejszy próg wejścia. Mniejszy próg wejścia. A docelowo myślisz o budowaniu w Katowicach, czy nie? Czy to są właśnie te mniejsze, satelitarne miasta, w których Twoim zdaniem jest największy potencjał? Właśnie to przełożenie tego progu wejścia do stopy zwrotu czy zysku z inwestycji? Wydaje mi się, że lokalne rynki są dużo bardziej dzisiaj atrakcyjne dla takich deweloperów jak ja. Na ten moment nie planuję żadnego wyjścia poza ten rynek. Czy to jest taki ten jeden najważniejszy tip z tego filmu dla deweloperów, czy kogoś, kto chciałby się zająć deweloperką z tego jednego filmu, który byś sprzedał? Wiesz co, mówi się, że w nieruchomościach liczą się 3 rzeczy. Lokalizacja, lokalizacja i lokalizacja. Dla każdego znaczy to co innego. Dobra lokalizacja to nie znaczy się, że masz mieszkanie w centrum Warszawy. Dobra lokalizacja to też jest Będzin, osiedle zamkowe, ponieważ jest to atrakcyjna lokalizacja dla jego mieszkańców. I gdy ten budynek będzie już gotowy, to tutaj jestem przekonany, że duża część mieszkańców będzie chciała zamienić swoje dotychczasowe mieszkanie na to nowe. Natomiast ten etap jest zdecydowanie bardziej dla kogoś, kto myśli inwestycyjnie, chciałby na tym etapie kupić mieszkanie pod względem inwestycji na przykład, lub teraz kupić mieszkanie i sprzedać je po wybudowaniu. Taki, powiedzmy, nazywa się to popularnie flip na pierwotnym, ale jest to nic innego jak zakup na etapie już nie dziury w ziemi, a stawiających się ścian parteru i sprzedaż na końcu, no bo wtedy jesteśmy w stanie wykreować, moim zdaniem, jakieś 1000 zł na metrze kwadratowym, gdy będzie to już gotowe. Macie jeszcze coś w tej inwestycji do sprzedaży? Tak, jasne, jest to etap, kiedy wybierasz jeszcze piętro, jeszcze stronę świata, więc jak najbardziej zachęcam do zakupów, jakby, jeżeli chodzi o ten etap, bo fajna strona świata, fajny układ, jesteśmy w stanie jeszcze coś wybrać, a gdy już jest gotowy budynek, to jest ten etap, kiedy już nic nie ma do wyboru i przychodzi lokalny klient, który widzi, że jest gotowy, chciałby coś kupić, no i to jest ten moment, kiedy zarabia inwestor, czyli on już kupił wcześniej, przemyślał, ma troszkę wyższą cenę, ale to nie ma znaczenia, bo klient kupujący chce mieszkać tu i teraz i dla niego liczy się ta lokalizacja konkretna. Więcej tutaj zakupów macie od inwestorów, czy od lokalnej społeczności? 50% kupi się mieszkań inwestycyjnie, czyli te, które będą pod wynajem i może do takiego flippingu na jakiejś perspektywie czasu, a druga część to będą klienci, którzy chcą tutaj mieszkać po prostu. Dobra, Adrian, tu mi się znudziło, już to widziałem. Gdzieś byśmy indziej pojechali. Co jest następne na mapie? Dąbrowa Górnicza. Co tam będzie? Zobaczysz na miejscu. Zapraszam. Dąbrowa Górnicza, jezioro Pogoria. Mówi Ci to coś? O, tak. To już więcej. No, to najlepsza lokalizacja w Dąbrowie Górniczej. Że zapraszam Cię do środka. Jesteśmy w połówce Bliźniaka, 171 metrów. To jest jedyna zabudowa jednorodzinna, którą zrealizowaliśmy na tym etapie. Kolejne inwestycje to są już inwestycje wielorodzinne, czyli tam, gdzie byliśmy i jeszcze kolejna inwestycja w Szelaci. Dlaczego akurat ta lokalizacja, dlaczego Dąbrowa? No i widziałem też parę inwestycji po drodze. Czym się ta różni od innych? Ta lokalizacja, ponieważ w mojej ocenie jest to najlepsza lokalizacja w Dąbrowie. Blisko Pogorii, blisko terenów zielonych. Tutaj stawialiśmy mocno na jakość i jakby od początku do końca jesteśmy tutaj przekonani co do tego, jak to jest dobrze wybudowane
Postawiliśmy na dużą ilość przestrzeń, jeżeli chodzi o poziom parteru, na odpowiedniej wysokości, zarówno na parterze, jak i na piętrze. No i bryła połączona garażami. To jest dużo mniejszy projekt niż ten, na którym byliśmy przed chwilą. Co byś doradził osobie, która zaczyna swoją przygodę z deweloperką? Czy zacząć jak najszybciej od na przykład mniejszych projektów, doedukować się w praktyce, czy jednak zbierać tę wiedzę, powiedzmy, miesiącami, a może nawet i latami i porwać się na coś większego? A może jest coś jeszcze pośrodku gdzieś? To ja myślę, żeby to w pewien sposób zmiksować, żeby też nie uczyć się latami i nie teoretyzować, tylko też zadziałać. Zacząłbym od zdecydowanie mniejszego projektu, ale z jakimś wprowadzeniem, czyli odbyć kilka szkoleń, doszkolić się, przeanalizować konkurencję, co gdzie się sprzedaje, co buduje konkurencja, w jakich cenach, zobaczył, jakie działki są wolne w danej lokalizacji, w naszej lokalizacji, bo najłatwiej jest zacząć tam, gdzie mieszkamy, bo najlepiej znamy rynek, znamy okolice i tak dalej. Więc mniejszy projekt po jakimś etapie wstępnym edukacji. Jaka twoja była pierwsza inwestycja deweloperska? Wiesz co, to był bliźniak. Okej. Na pierwszej inwestycji się zarabia, czy się uczy? Na pierwszej to był bliźniak, a potem zaraz czworak. Czy się zarabia? Myślę, że wychodzi na zero. Pierwsza inwestycja? Pierwsza, tak. Okej. Dobra. Na której się zaczyna zarabiać? Myślę, że na drugiej. Okej. Czyli trzeba swoje frycowe zapłacić. Tak. Przynajmniej tak to było w moim przypadku. Wcześniej w aucie pytałem Cię o to, czy mogę zacząć bez kapitału. Teraz Cię zapytam o to, czy mogę zacząć, jeśli pracuję na etacie. Czy widzisz w ogóle przestrzeń do działania w deweloperce, jeśli jednak jedną nogą jeszcze jestem na etacie? Wydaje mi się, że to nie ma zbyt dużego znaczenia, ponieważ prawdopodobnie zlecisz to firmie budowlanej sam proces wybudowania, więc nie do końca musisz tam Nie, być. ja dźwigam te taczki i wiadra. Dokładnie, więc można to potraktować troszkę bardziej zlecając, tak? Więc wydaje mi się, że jest to do pogodzenia z etatem, przynajmniej na początku. I przy mniejszym projekcie. Skąd się bierze krytyka, skąd się bierze hejt? Czy jest słuszne, czy niesłuszne w stronę deweloperów? Wiesz co, dobre pytanie. Natomiast dzisiaj wydaje mi się, że opinia publiczna, szczególnie każdy mając dostęp do mediów społecznościowych, ma taką lekkość w wydawaniu opinii o innych, niekoniecznie wiedząc coś na ten temat, niekoniecznie doświadczając, mając jakiekolwiek pojęcie o biznesie, deweloperce i tak dalej, więc tylko działa wydając swoją opinię na przykładzie jakiejś ogólnej opinii, która się pojawiła czy w telewizji, czy w prasie. Więc w internecie każdy kozak, nie? To tak bym to podsumował. Czy na Ciebie spływa ten hejt? Nie, na mnie jako dewelopera również hejt nie spływa, natomiast mówię tutaj szeroko o opinii publicznej i o tym, co spotyka nas jako branżę, więc jest to dosyć mocno denerwujące, kiedy Ty masz niejako poczucie misji, robiąc to, co robisz i jakby chcesz z tym poniekąd walczyć trochę, żeby tak nie było. A jest sens walczenia? Wiesz co, pewnie nie, ale jakby poczucie tego, że mogę coś zrobić dobrego dla branży jest dla mnie mocno budujące. A jak wytłumaczyć ludziom, na czym ta branża się opiera? Bo mówiliśmy o tym, że to jest dość spore ryzyko, projekt rozłożony też w czasie. Marża ustaliliśmy tam około 15%. Kwotowo rzeczywiście może robić wrażenie, natomiast jest to inwestycja rozłożona w czasie i ta gratyfikacja też jest odroczona. Często 2-3 lata, nie? Taka inwestycja też trwa. Jak to wytłumaczyć ludziom? Wydaje mi się, nie da się prościej niż słowami. To jest też jakieś przedsięwzięcie biznesowe, gdzie trzeba wziąć na swoje barki ryzyko, czas, setki godzin zainwestowane, gdzie ta gratyfikacja spływa na końcu, a ty w międzyczasie musisz musisz jakoś funkcjonować, więc musisz to zaplecze finansowe sobie na ten moment zabezpieczyć lub robić w tym czasie coś innego. Skoro ta gratyfikacja jest odroczona, to przez 2 lata, 3 lata nie jesz. Co robisz, żeby jednak zjeść w międzyczasie? Wiesz co, z racji tego, że dywersyfikuję swoje działania, bo tak jak już wspomniałem, mamy też 17 piętro, mamy wykończenia pod klucz. Te inwestycje też się zazębiają, tak jak wspomniałem, ja to już też chwilę robię, więc to też nie dzieje się z dnia na dzień, nie jest moja pierwsza inwestycja. Trzecia lokalizacja, gdzie jesteśmy, co tu robimy? Czelać, Piaski, zaledwie 9 minut do centrum Katowic. Dobra, i co tu mamy? 13 mieszkań, ale o tym już w środku. Dobra, bo trochę pada. Ten projekt realizowaliśmy dla siebie. Pierwotnie miał być to projekt, który zostawimy sobie pod wynajem. 13 mieszkań,
10 z nich podzielonych na 2 mniejsze przestrzenie mieszkalne. Typowo budynek pod wynajem, jednak mamy coś innego na oku, inny projekt deweloperski, dlatego podjęliśmy decyzję o sprzedaży. Mówiłeś, że to jest typowo inwestycyjny budynek. Jaki tu jest, jak na ten region, potencjał inwestycyjny? Pytasz o stopy zwrotu zapewne. Stopę zwrotu, ale też i popyt, czy w ogóle jest, ale to już chyba ustaliliśmy na poprzednich Tak, inwestycjach, dokładnie. że w tych miastach mniejszych dookoła Katowic opłaca się inwestować. Jaki jest potencjał tutaj? Wiesz co, jeżeli chodzi stricte o stopy zwrotu, jak już przyjmiemy generalnie to, że wykończymy to i zaczniemy wynajmować około 7%, nie biorąc pod uwagę oczywiście wzrostu wartości, bo nieruchomości kupujemy po pierwsze po to, żeby je wynajmować, ale po drugie one rosną na wartości wraz z upływem lat. To tak jak porównać to do złota. Wraz z upływem czasu ono rośnie po prostu. Więc potencjał jest duży. Lokalizacja, jeżeli chodzi o Czeladź, Piaski, jest super, ponieważ obok jest tutaj strefa ekonomiczna. Jest mnóstwo firm. Do najbliższej uczelni Uniwersytetu Śląskiego mamy 9 minut, do centrum Katowic mamy między 9 a 10 minut, więc to jest jakby totalny plus tego miejsca. Sprzedajecie w całości budynek? To znaczy się, już nie mamy takiej koncepcji. Zdecydowaliśmy, że będziemy sprzedawać pojedyncze mieszkania, czyli jedno mieszkanie między 44 a 46 m2 podzielonych na 2 mniejsze jednostki. Podział tego mieszkania jest techniczny, tak? No bo ono jest na jednej księdze wieczystej, ale mamy 2 jednostki mieszkalne, 2 oddzielne wejścia. To nie jest stawianie jakiegoś tam karton gipsu i przejść wąziutkich między jednym, bo czasami widzimy takie adaptacje gdzieś w budynkach, które nie były do tego przystosowane. Tutaj jest od razu na etapie budowy to dostosowane, tak? Od razu dostosowaliśmy budynek do tego, żeby można było korzystać jako 2 odrębne jednostki mieszkalne. Więc mamy oddzielne piony, oddzielne ogrzewania, oddzielne instalacje elektryczne. Mówisz, że sprzedajecie pojedynczo, przygotowujecie te mieszkania, będziecie to wykańczać też wszystkie? To znaczy się, wykończyliśmy mieszkania pokazowe, znaczy mieszkanie jedno pokazowe, 2 jednostki mieszkalne, natomiast dla klienta możemy oczywiście to też zrobić, wykończyć pod klucz, a nawet jeżeli ktoś by chciał to zarządzać najmem. Dobra, to zróbmy teraz taki myk, to jest przed, zrobimy klaśnięcie i pojawimy się w mieszkaniu po. No i jesteśmy w wykończonym, to jest 1:1 to, co jest na górze? Tak. Okej. I to wykańczacie Wy? Tak, robimy to my w ramach firmy wykończeniowej, którą również posiadamy. Dobra, jaki jest koszt wykończenia takiej jednostki, tej, w której jesteśmy? Robocizna razem z materiałem 65 000 brutto. Okej. Wykańczacie to, teraz zrobiliście to jako pokazowe mieszkanie, Dokładnie. tak? No bo Tydzień temu skończyliśmy. będziecie sprzedawać resztę, natomiast klientom, którzy chcieliby tu kupić, też możecie to wykończyć, tak? To Tak nie jest tak, jest. że tylko zrobiliście showroom i... Nie, chcieliśmy też wizualizować osobom, które potencjalnie były zainteresowane do tej pory, jak mogłoby to wyglądać, żeby też pokazać, jak to... Czyli nie tak, będzie że AI-em wizualizację Dokładnie. pokazujecie, tylko rzeczywiście Dokładnie. można przyjść dotknąć. Też to jest dobry argument do tego, że niekoniecznie osoba lokalna może to kupić, tylko tak naprawdę dowolny inwestor z Polski może tutaj zakupić mieszkanie i my możemy też zarządzać najmem, więc też możemy taką usługę tutaj świadczyć dla klienta. To jest do kogo kierowane? Do studentów, do pracowników pobliskich firm, do lokalnej społeczności? Wiesz co, jeżeli chodzi o Czeladź, ona sąsiaduje z dzielnicą Sosnowca Pogonią, gdzie jest uczelnia i tam w zasadzie bardzo dużo mieszkań jest studenckich, między innymi do studentów, między innymi do pracowników również strefy ekonomicznej, która jest tutaj obok, ponieważ niedaleko w zasadzie mamy jedną konkurencyjną kamienicę, która jest zrewitalizowana i ma w zasadzie pełne obłożenie, więc jeżeli chodzi o tą lokalizację, jest ona mocno świeża i pożądana, jeżeli chodzi o najem. Tylko tam jest kamienica, a tu macie zupełnie nowy budynek? Nie, to jest zupełnie nowy budynek wybudowany od Bo podstaw. widziałem, że też są Tak. i garaże na dole. Dokładnie. Okej, dobra. Zobaczmy ten drugi wydzielony z jednej księgi, z jednego mieszkania lokal. Zapraszam.
Jest to wyższy poziom wykończenia niż zwykła IKEA, tak jak często się to robi na popularnych No tak, inwestycjach. wynajmie to standard. Dokładnie. Chcieliśmy zrobić coś lepszego, coś co będzie po pierwsze trwalsze, po drugie będzie lepiej wyglądało, no i przyciągało odbiorców, zarówno tych do zakupu, jak i tych, którzy będą tutaj docelowo wynajmować, żeby maksymalnie wykorzystać przestrzeń, która jest i żeby to się, tak jak wspomniałem, wyróżniało. No faktycznie, bo jakość wykończenia jest nietypowa jak na wynajem. Tam kwestia powierzchni pewnie będzie dyskusyjna, każdy ma swoje zdanie i będą dyskusje na ten temat. Aczkolwiek po wykończeniu faktycznie widać, że nie do końca jest to ten standard do wynajmu. Nie boicie się, że ktoś to zniszczy, trzeba będzie wymieniać za rok, za dwa? Wiesz co, no zawsze jest taka obawa, ale cóż można z tym zrobić? Pozostaje zaakceptować to po pierwsze, odpowiednio się zabezpieczyć i my robimy wnętrza tak, jak chcielibyśmy sami w nich mieszkać, więc no, staramy się to świadczyć na wysokim poziomie. Opłaca się to? Nie lepiej na przykład taniej zrobić, a mieć wtedy wyższą stopę zwrotu? Wiesz co, to też przełoży się na pewno w cenie najmu, to na pewno i też będzie bardziej cieszyło oko, jeżeli chcemy robić coś, gdzie jest wycięte do maksymalnie ROI, no to pewnie tak, natomiast pytanie też, czy my też liczymy na wzrost wartości w czasie? Jeśli tak, to na pewno tutaj mamy większe pole do wzrostu. Dobra, Agnieszka, a czy my już napisaliśmy wypowiedzenie do Autodomu? No tak jak rozmawialiśmy, umowy wypowiedziane, no myślę, że nie ma sensu kontynuować współpracy, no bo jednak najwięcej klientów mamy z kampanii leadowych z Mety. Adrian, jak wygląda praca dewelopera w 2026 roku? No bo dzisiaj podglądaliśmy Wasze spotkanie tutaj w biurze, natomiast z tego, co rozmawialiśmy wcześniej, to wynikało, że jednak większość rzeczy odbywa się online. Deweloperka online w 2026? Wiesz co, raz spotykamy się online, raz spotykamy się na żywo, tak jak dzisiaj to miało miejsce. Akurat była taka okazja, więc widzieliśmy się na żywo. Przeważnie jednak może jest to i online, bo działamy na narzędziu zarządzającym do firmy deweloperskiej. Przydzielamy sobie różnego rodzaju zadania, terminy. Jeżeli komuś padnie jakiś pomysł do głowy, to też wpisuję go w zadania. Potem raz w tygodniu się widzimy, przygadujemy to, co jest co powstało w zeszłym tygodniu, to, co będzie w kolejnym tygodniu. No i tak pracujemy w sumie cały czas. Czy to będzie online, czy jeżeli mamy okazję, to spotykamy się na żywo, tak jak dzisiaj. Dobra, a jeżeli chodzi o kampanię na mediach społecznościowych, to jak nam idą? Wiosna przyszła, więc idą jeszcze lepiej. Od poniedziałku uruchamiamy kolejne kreacje, także będzie się działo. Okej, czyli macie pewne procedury, tak? No bo mówiłeś, że jest narzędzie, w którym jest obieg wszystkich zadań i macie podgląd cały czas, plus ludzie, którzy te zadania wykonują, tak? No bo to nie może być tak, że chowasz głowę w piach i udajesz, że nie widać zadań. Sprawdza się to, czy widzisz tu jakieś słabe punkty? Nie widzę tu słabych punktów. Widzę, że dużo lepiej to funkcjonuje niż spontaniczne zarządzanie firmą i reagowanie na tu i teraz. Dobra, i to wszystko się nie zawali, jak ty siedzisz w Hiszpanii i nie jesteś tu fizycznie na miejscu, okej, ustaliliśmy, że online, no ale teoretycznie w każdym momencie możesz przyjechać z zespołem się zobaczyć. A ty się smażysz w Hiszpanii, jak to jest? Gdzie ty w końcu mieszkasz? Wiesz co, no nie jest tak do końca, że to wszystko ma większą głębię. Generalnie założyliśmy z żoną, że chcemy mieszkać w Hiszpanii i do tego dążymy, natomiast wszystko wymaga czasu i powoli to układamy. Stąd też kwestia poukładania zadań, znalezienia odpowiednich osób do współpracy i konsekwentna realizacja pracy. Teraz urodził nam się niedawno syn, dla którego też mamy dużo czasu i poświęcamy go i chcemy z nim spędzać czas. I no, plan jest taki, żeby 3 tygodnie być ogólnie w Hiszpanii, tydzień w Polsce i doglądać tematy na żywo, bo uważam, że inaczej jest ciężko. Natomiast większość rzeczy chcielibyśmy przerzucić online i zarządzać tym w sposób hybrydowy, tak? Czyli część tak, natomiast nie działa to, wiadomo, bo dopiero zaczęliśmy to wdrażać, nie działa to jeszcze być może tak, jakbyśmy do końca tego oczekiwali, no ale wszystko jest po coś, jesteśmy na początku tej drogi, więc staramy się pół na pół dzielić ten czas między Polskę a Hiszpanię, natomiast dopiero zaczynamy, więc miesiąc czasu w grudniu spędziliśmy w Hiszpanii, teraz kolejne etapy miesięcy podzielonych pół na pół, więc zobaczymy, jak to będzie w praktyce wyglądało. No właśnie, bo jak jesteś w Polsce, to dzisiaj trochę tych atrakcji mieliśmy, trochę pojeździliśmy, kilometrów kilka zrobiliśmy po Zagłębiu. Czy masz ten czas
prywatny swój? Czy rozdzielasz w ogóle sobie ten czas prywatny od zawodowego? Czy może się to miesza? Miesza mi się. Mam czas tak naprawdę dla syna teraz, ponieważ teraz jest wyjątkowa sytuacja, że jestem sam w Polsce, natomiast przeważnie spędzam poranki z synem do 11, później zajmuję się pracą niezależnie gdzie jestem, czy w Polsce, czy za granicą. No i jakby kończę pracę gdzieś w granicy godziny 17-18, ale jestem oczywiście dostępny, jeżeli coś by się zadziało. Pewnie się nic nie zadzieje, bo są to jakby godziny, kiedy się nic nie Martwe dzieje. już takie. Dokładnie. Tu mam jedynie czas na to, żeby pójść na siłownię, poćwiczyć, no i wracam do domu i znowu spędzam czas z rodziną, więc tak wygląda w skrócie moje życie. Odpoczywam tak naprawdę w weekendy. Oprócz tego, wiadomo, znajduję też czas na inne wyzwania, biznesy i Tak, biuro, w którym jesteśmy. tak. Jeszcze aplikacja, o której miałeś powiedzieć, którą zajawiłeś na początku. Tak, no biuro, w którym jesteśmy, no to jest ten biznes, który jest obok deweloperki, o którym wspominałem na początku. Dopytywałeś też, o co chodzi z aplikacją, czy będziemy robić konkurencję dla Autodomu. Albo dla Tindera. Nie, jednak nie chodzi nic związanego z nieruchomościami. Tym razem chodzi o takiego trenera mentalnego online. Jakby ja w swoim życiu dużo czasu spędziłem na szkoleniach, na pracy nad głową, tym, żeby dotrzeć w miejsce, w którym jestem dzisiaj, więc uważam, że wiele osób dzisiaj zmaga się z tymi, że po prostu nie zdają sobie sprawy z tego, że mogliby zrobić coś więcej, więc tworzymy razem z doktorem Paprockim z Uniwersytetu Cieszyńskiego, doktorem od AI, doktorem od psychologii biznesu, takie narzędzie, które w zasadzie już powstało, oprawiamy to tylko, mamy już mechanizm, teraz oprawiamy to w aplikację i będzie to dla osób, które będą chciały wyjść na wyższy level w swoim życiu i niekoniecznie wychodzić z domu. Jakiś taki terapeuta, mentor online? Coś takiego i wszystko w oparciu o wiedzę i to, co zostało wykorzystane do tej pory w nauce i to, co przynosi efekty. Także być może wkrótce też pojawi się to na rynku, więc będzie o tym głośniej. Pociągnijmy ten temat. Jak ty dbasz o swoją higienę mentalną? Z jednej strony, a z drugiej strony o rozwój, bo mówiłeś o tych szkoleniach, ale ta higiena mentalna mnie interesuje. Jak masz taki naprawdę zły dzień, co cię czyści? Albo jak jesteś w stanie oprzeć się temu, żeby nie roznieść wszystkiego dookoła, albo żeby nie przełożyć tych złych emocji na rodzinę, znajomych, bliskich? Wiesz co, no na pewno aktywność fizyczna temu wspiera. Staramy się też rodzinnie w miarę dobrze odżywiać, więc jest to też plus. No i oczywiście... Tak, bo wbrew pozorom to nie jest tylko robienie dobrze swojemu ciału, ale też i głowie. Tak, dokładnie. I no to, że chodzimy na szkolenie, edukujemy się też często w formie online, więc to też jest jakby naturalne. Medytuję. Nie wygląda to jakoś tam spektakularnie, natomiast... Nie lewitujesz nad podłogą. Dokładnie. Wieczorem czy rano medytujesz? Rano i wieczorem. I trwa to dosłownie kilka minut. Pomaga mi to też pewien balans znaleźć. No i rodzina zapewnia mi też duże wsparcie ogólnie mentalne i czuję, że w tej rodzinie mam mocne wsparcie psychiczne. Dobra, Adrian, co jeszcze powinniśmy wiedzieć o tym fachu, gdyby ktoś się zastanawiał nad wejściem w deweloperkę w 2026? Paweł, myślę, że przez cały dzień udzieliłem Ci tylu odpowiedzi na Twoje pytania, że... Ja trochę już jeszcze mam. Więc w zasadzie chyba wyczerpałeś to, o co chciałbyś mnie zapytać przynajmniej. Wydaje mi się, że tych pytań było dosyć sporo, udzieliłem Tak, Ci... lista pytań odhaczona. Jeszcze chciałem wiedzieć, czy coś jeszcze może ja nie zapytałem o coś. Jesteś bardzo wnikliwy, natomiast muszę Cię przeprosić. Mam jeszcze jedno spotkanie, później siłownia. Jutro Hiszpania, muszę się też pakować. No, dobra, to mam złą wiadomość, bo mam jeszcze więcej pytań w takim razie, więc chyba musimy do Hiszpanii zabrać się razem i tam Cię dopytam. To możemy się tak umówić? Zapraszam serdecznie w takim razie do Hiszpanii. Ten rynek też jest ciekawy, też go aktywnie przeglądam. Tam się przymierzasz do jakichś inwestycji? Robię inwestycje na rynku pierwotnym też, jeżeli chodzi o Hiszpanię, więc mogę Ci też o tym opowiedzieć. Okej, dobra, no to drugi odcinek robimy w Hiszpanii. Dobra, czyli za 2 dni, tak, lecimy? Dobra, będę gotów, mam torbę ze sobą. Dobra, dzięki Adrian bardzo za podzielenie się wiedzą. No i widzimy się w Hiszpanii, koniecznie. Dzięki. Dzięki bardzo. Było bardzo miło. Również, Dzięki. do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki widzowie, do zobaczenia. Dzięki, do zobaczenia.